Cześć wszystkim, tu Magda. Haha, taki żarcik. Słuchajcie, nagrywałam ten film i niestety nie nagrał mi się dźwięk. Chciałam już cały materiał wywalić, ale na Instastory mnie zachęciliście do tego, abym nagrała voice over, więc to robię. Zatem dzisiejszy film będzie moim zdaniem bardzo ciekawy, ponieważ pokażę Wam, jak może wyglądać pierwsza próba umycia kręconych włosów i wydobycia skrętu. Plus pokażę Wam ciekawe sposoby na to, jeśli nie macie czepka akurat w domu, czy też dyfuzora. Film jest dla osób, które nigdy w życiu nie stosowały świadomej pielęgnacji, właśnie obejrzały film lub filmy na moim kanale i chcą jak najszybciej udać się do łazienki i dokonać próby wydobycia skrętu po latach na przykład prostowania czy czesania na sucho. No i przede wszystkim macie na uwadze to, że kiedyś Wasze włosy się kręciły lub też teraz macie przypuszczenie, że są podatne do skrętu, bo na przykład się puszą, nawet jeśli prostujecie włosy, to ciągle się puszą. I to często świadczy o tym, że nasze włosy chcą się kręcić. Nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo dziwnie czuję z tym, że ja mówię coś innego na filmie i co innego słyszycie. Ale do rzeczy. Też w takim momencie, kiedy obejrzycie moje filmy na kanale i jakby w ogóle nie stosujecie świadomej pielęgnacji, często macie w łazience szampon lub odżywkę lub to i to. Oczywiście są to produkty drogeryjne lub jest to seria taka sama, szampon i odżywka. No i w sumie tyle, nic więcej nie stosujecie na te włosy. No i pewnie też bywa tak, że na długość nakładacie szampon za każdym razem podczas każdego mycia, który nadmiernie wysusza z racji SLS-ów w składzie, no i też rozczesujecie włosy na sucho. Też muszę podkreślić, że to próbne mycie, które Wam pokażę, to nie będzie typowe rozpoczęcie metody OMO, bo tutaj jest potrzebny final wash i odpowiednie kosmetyki. Użyjemy tego, co macie w łazience. Ja z tej okazji kupiłam odżywkę Pantene Aqualight i możecie się domyślić, co obserwują mnie na Instagramie, właśnie dlatego zadałam Wam pytanie jakiś czas temu o Wasze ulubione kosmetyki sprzed świadomej pielęgnacji i często występowała marka Pantene Aqualight seria, więc taki produkt zakupiłam. I też ważne jest to, aby nie zwracać uwagi na składy, bo nie o to tutaj chodzi. Tutaj zamiarem jest sprawdzenie tego, czy jest sens wejścia głębiej w świadomą pielęgnację kręconych włosów. I to tylko chcemy zobaczyć. Tutaj przede wszystkim skupimy się na nawilżeniu włosów odżywką, już nie patrząc na silikony w niej zawarte i zniwelowaniu nadmiernego czesania włosów. To też ma bardzo duże znaczenie w wydobywaniu skrętu. Również zdaję sobie sprawę, że moje włosy nie są po 10-letnim prostowaniu, ja już dłuższy czas dbam o nie jak o kręcone, ale po prostu chcę Wam pokazać, co można zrobić z włosami na sam początek, w ferworze takiej motywacji i podekscytowania po obejrzeniu filmów. Przy okazji zapodam Wam też kilka sposobów na brak czepka czy dyfuzora. Naszą pierwszą próbę umycia i wydobycia skrętu zaczynamy od oczywiście umycia włosów wodą. Następnie nakładamy ulubioną odżywkę. Moja to jest Pantene Aqualight. Wyobrażam sobie, że jestem na początku mojej przygody. Następnie rozczesujemy włosy na mokro i wczesujemy odżywkę szczotką czy grzebieniem, w zależności od tego, co tam macie. I co ważne, przy tym naszym próbnym myciu nie używamy szamponu. Naprawdę nic złego się nie stanie, tragedii nie będzie, włosy nam nie wypadną. To jest takie jednorazowe mycie, aby sprawdzić, co nasze włosy potrafią. Następnie nakładamy reklamówkę, tak, może być taka piękna z Biedronki, może być też przezroczysta, bardzo stylowo. I następnie nakładamy ręcznik frotté lub zamiennik, który polecam zawsze na początku, czyli koszulkę bawełnianą. Ja w tym przypadku akurat nałożyłam koszulkę i tak wszystko trzymamy całość przez 20 minut. Następnie spłukujemy wodą. Rozczesujemy włosy na mokro, naszą szczotką czy też grzebieniem i mamy 3 opcje. Pozostawiamy do naturalnego wyschnięcia, nie dotykając włosów. To jest bardzo ważne. Rozczesujemy tylko na mokro, potem już absolutnie nie. Absolutnie nie. Lub suszymy włosy z suszarką z dyfuzorem i uwaga, jeśli nie mamy dyfuzora, no to używamy durszlak. Naprawdę się da. Kolejna opcja to nakładamy wcześniej zrobiony żel lniany z siemienia lnianego. Robiłam o nim film na kanale, więc Wam tutaj podlinkuję.
i następnie pozostawiamy włos do naturalnego wyschnięcia lub suszymy suszarką z durszlakiem. Ja akurat nic nie nałożyłam, wysuszyłam włosy suszarką z durszlakiem, no i trochę też suszyłam włosy samą suszarką. No i to są moje efekty. Ja nie dosuszyłam włosów do końca, potem one wyschły naturalnie i powiem Wam szczerze, że jakbym była na początku mojej drogi i bym zobaczyła takie efekty na mojej głowie, to w zupełności poszłabym krok dalej, kupiłabym jakieś kosmetyki do kręconych włosów i zaczęłabym o nie dbać, kupiłabym może sobie jakiś stylizator, wygniotła nim włosy. Naprawdę jest potencjał, patrząc na moje włosy po samej odżywce, po pozostawieniu włosów rozczesanych na mokro. Pamiętajcie, że to nie miał być idealny skręt. Moim zdaniem wyszło super. Właśnie to chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Jeszcze tylko na sam koniec przypomnę, że po zakupie kosmetyków i rozpoczęciu metody OMO zacznijcie od Final Wash, czyli najpierw od umycia całych włosów na długości szamponem z SLS z takim dobrym składem, aby zbyć na przykład taką odżywkę z silikonami, jaką ja użyłam w tym filmie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten dzisiejszy montaż, a raczej voice over. W sumie cieszę się, że tak to wyszło. Miało wyjść zupełnie coś innego, skończyło się zupełnie w ogóle na czymś innym, ale dla mnie wyszło ok, bo nagrywam to już w sumie na koniec całego montażu. Także co, no dajcie mi znać, czy ten film okazał się dla Was przydatny, zwłaszcza mówię tutaj o osobach oczywiście początkujących. Trzymajcie się, gorąco życzę Wam pięknego dnia, pa pa!